Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Pogoda zrobiła się naprawdę zimowa, chociaż nadal pada taki lekki deszcz ze śniegiem. W każdym razie jest już zimno i postanowiłem przygotować odcinek o tym, jak ubrać się na zimę. I od razu tutaj zaznaczę, każdy z nas jest inny, każdy ma inne odczucie ciepła, inne odczucie zimna. Jeden marznie szybciej, jeden marznie wolniej. Tak jak na przykład z rękawiczkami jest, że jednym wystarczą cieniutkie rękawiczki, inni nie obędą się bez grubych, ocieplanych, z membraną rękawic, które tu będą skutecznie zatrzymywać chłód. Także trzeba mieć to tu na uwadze, że każdy, oprócz tego, co ja tutaj Wam powiem i co Wam pokażę, każdy powinien też dobrać to, co będzie zakładał do własnych potrzeb. I podstawową zasadą podczas ubierania się zimą, to wiadomo, już najstarsi górale wiedzą, jest to, aby ubierać się na cebulkę. To znaczy lepiej zamiast jednej grubej rzeczy założyć dwie cieńsze i w razie czego można będzie ją wtedy zdjąć. Ja robię tak, że teraz zimą jeżdżę z plecakiem. W lato zazwyczaj tego nie robię, ale zimą jeżdżę z plecakiem. W plecaku mam na przykład drugie rękawiczki, mam koszulkę rowerową, którą w razie czego mógłbym założyć jeszcze dodatkowo, jako dodatkową warstwę, gdyby zrobiło się naprawdę zimno. Mam ocieplacze, ochraniacze na kolana, którymi też nie jeżdżę na co dzień, ale w razie gdyby przyszły większe mrozy czy wiatr, jestem w stanie je założyć i warto być na to przygotowanym. Znaczy wiecie, no jeżeli jeździcie na krótkie dystanse, oczywiście nie, ale jeżeli wybieracie się gdzieś na jakiś dłuższy zimowy wypad, wtedy warto być przygotowanym, chociażby też z tego względu, że ciuchy potrafią przemoknąć, a nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz, kiedy je tu przepocimy. I zacznę od góry. Na początek wiadomo, podstawa kask. Na kask możemy sobie kupić taki specjalny pokrowiec, który będzie chronił nas nie tylko przed wodą, ale także przed wiatrem, przed wyziębianiem się głowy. Do niektórych kasków można również dokupić specjalne takie plastikowe osłony, które tutaj zasłonią te otwory wentylacyjne. No, tracimy przez to wentylację, ale z drugiej strony kask będzie bardziej aerodynamiczny, ale co jeszcze ważniejsze, będzie tu też chronił przed wiatrem. Jeżeli nie chcecie się bawić w żadne pokrowce, czy tam nie możecie założyć osłonek, to polecam Wam czapkę pod kask. Tutaj akurat mam taką, która jest jeszcze ocieplana dodatkowo w środku. Nachodzi bardzo dobrze na uszy, można ją naciągnąć tutaj na czoło, z tyłu też dość nisko schodzi. Także bardzo fajnie chroni przed wiatrem i przed mrozem, przed wychłodzeniem. Kolejny element, szyja. Bardzo ważna sprawa, żeby ją chronić. I tutaj polecam używanie takiej chusty. Akurat mam tutaj wersję zimową, która jest od środka wyściełana taką polarową podszewką. Można ją z jedną stronę, w drugą stronę wywinąć. Bardzo ciepła, bardzo dobrze chroni przed wiatrem i przed zimnem. Można również używać takiej cieńszej takiej chusty. Ta cieńsza nie będzie tak dobrze chronić, ale z drugiej strony będzie lepiej nam przepuszczać wydychaną parę z ust i z nosa. I bardzo fajnie można ją sobie właśnie tylko usta zasłonić, albo usta i nos, tutaj też policzki. Oczywiście można również jeździć w kominiarce. Kominiarka ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony bardzo dobrze tutaj ochrania nam twarz, również głowę. Z drugiej strony troszeczkę trudniej w niej jest regulować sobie właśnie ilość tego wpuszczanego i wypuszczanego powietrza. Chustą jest o wiele łatwiej sobie tak zrobić i znam wiele osób, które używają dwóch chust, jedną tutaj na szyję i na twarz, drugą na głowę i to im w zupełności wystarcza. Jest jeszcze jedna rzecz dotycząca twarzy. Tutaj myślę, że większość panów nie za bardzo będzie chciała z tej rady skorzystać. Chodzi mi o używanie kremu natłuszczającego właśnie na twarz, na dłonie, który tu skóra na dłoniach, na twarzy najszybciej zaczyna wysychać, pękać. Później robi się taka szorstka, nieprzyjemna, dłonie pieką. Pań wiem, że do tego nie trzeba namawiać, ale panowie, wiecie, no fajnie byłoby się od czasu do czasu takim kremem posmarować. Z tego względu, że nawet nie też, żeby nasze dłonie wyglądały jak pupa niemowlaka, no ale to, żeby nie szczypały później i skóra nie pękała. Schodząc niżej, ja korzystam z takiej koszulki termoaktywnej z długim rękawem. Na to zakładam sobie bluzę rowerową, ocieplaną. Jeżeli jest już mi w tym dostatecznie ciepło, no to na tym tu poprzestaję. Jeżeli mocno wieje albo jest naprawdę zimno, zakładam sobie jeszcze kurtkę softshellową. Są specjalne również kurtki takie typowo rowerowe, właśnie dodatkowo ocieplone i co najważniejsze wiatroszczelne, bo wiecie, zimą kiedy jeździmy, zimno jest oczywiście dokuczliwe, ale jeszcze bardziej dokuczliwy jest wiatr czy pęd powietrza. Tu podczas nawet samej jazdy ten pęd powietrza będzie nas wychładzał i przed tym się najbardziej
bardziej trzeba bronić. Jeżeli chodzi o bluzy rowerowe czy kurtki, bardzo fajnie, jeżeli one są odpinane, mają ekspres. No nie chodzi o to, żeby się też od razu tutaj nie wiadomo jak rozpinać i wietrzyć, ale tu będziemy mogli w ten sposób dozować sobie ilość powietrza, która będzie się tam dostawać, zwłaszcza jak zrobi nam się gorąco pod taką kurtką. Tutaj nam chusta zasłoni szyję, a tutaj będzie można się delikatnie wentylować. Też bardzo fajną sprawą są kieszenie, zwykłe proste kieszenie, które tu po otwarciu też będą wpuszczać troszeczkę powietrza w razie gdyby zrobiło się za gorąco. Schodząc niżej, element, który myślę, że był zmorą każdego w podstawówce. Kiedyś jeszcze za moich czasów, jak byłem w podstawówce, mówiło się na to rajtuzy. To były obleśne po prostu jakieś gacie. No a teraz mamy bieliznę termoaktywną, więc ładniej się to nazywa, ale jest też przyjemniejsze w dotyku, lepiej tu wygląda, bardziej sportowo, wiecie, na to się moda zrobiła. Także ja zakładam sobie właśnie takie getry termoaktywne i na to zakładam softshellowe spodnie i to mi w zupełności wystarcza, jeżeli temperatura oscyluje w okolicach 0 stopni. Oczywiście można też kupić sobie typowe getry kolarskie z długimi nogawkami, które będą ocieplane, będą lepiej przylegać do ciała i też będą stanowić w zupełności wystarczającą barierę przed chłodem. A gdy jest naprawdę zimno albo wieje porywisty, mocny wiatr, wtedy polecam kupienie ochraniaczy na kolana. Tutaj w tym miejscu kolano, gdy pedałujemy, uciska nam materiał, czyli jest bardziej narażone na przewiewanie. Przy okazji tutaj mamy też najmniej tłuszczu, więc tu nie ma takiej naturalnej ochrony przed wyziębieniem. No a taki ochraniacz bardzo fajnie tutaj te wrażliwe kolana nam będzie chronił. I na koniec buty. Tutaj mamy kilka opcji. Jeżeli na co dzień jeździcie w letnich butach SPD, można zastanowić się nad wymianą na zwykłe pedały i tu jeżdżenie w takich trekkingowych, zimowych butach. Ja za tym specjalnie nie przepadam, już się tak do SPD przyzwyczaiłem, że ich nawet na zimę nie zdejmuję. Ale takie trekkingowe buty jest to opcja. Druga opcja jest to zakup specjalnych tego typu trekkingowych właśnie butów, ale z możliwością założenia bloku SPD i wpinania się w pedały. No ale jest to też pewien spory wydatek, trzeba się na to wykosztować, a też nie każdy zimą jeździ aż tak bardzo intensywnie. Więc tutaj rozwiązaniem trzecim są specjalne ochraniacze, pokrowce, ochraniacze na buty. Tutaj mam akurat taki ochraniacz, który jest dosyć grubego poliuretanu. Producent zapewnia, że do około minus 15 stopni wystarcza. Ja w tej chwili jeździłem przy zerze i powiem Wam, że naprawdę było mi w tym ciepło, więc myślę, że spokojnie przy minus 5, minus 10 takie ochraniacze dadzą sobie radę, nie przewiewają nic a nic. Najlepiej, żeby jeszcze były wodoszczelne. I ze swojej strony mogę coś takiego polecić. Dodatkowa sprawa, warto też założyć trochę grubsze skarpetki. Ja nie mam żadnych akurat rowerowych skarpetek zimowych, muszę się kiedyś zaopatrzyć, ale radzę sobie tym, że zakładam takiego typu grube skarpetki, których na co dzień jeżdżę na rolkach. To są z jakiegoś marketu sportowego. Nie za drogie skarpetki, ale grube, jednocześnie oddychające. Także jak widzicie, jest troszeczkę zachodu, żeby się ubrać tak na zimę, żeby z jednej strony się nie wychłodzić, z drugiej strony się nie przegrzać. Jeżeli macie jakieś propozycje, macie jakieś swoje ulubione ciuchy, śmiało dajcie znać w komentarzach, w czym jeździcie. A ja też w opisie do tego odcinka przygotowałem dla Was listę tych rzeczy, w których ja jeżdżę, przynajmniej w tych, które są jeszcze do kupienia, bo część z nich to są już jakieś starocie, więc już ich nie da się kupić. A jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zachęcam do łapkowania, do subskrybowania, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!